Siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem w terenie, jak widzicie, z moją białą perłą i będziemy testować dalej rower. O, ten miejski rower z silnikiem 250 W na 36V akumulatorze. Dzisiaj sobie sprawdzimy takie spalanko, no nie wiem, myślę drugim, trzecim, czwartym stopniu wspomagania. Pojedziemy po 10 km na każdym, tak żeby zobaczyć obrazowo mniej więcej jak to się ma do zużycia, no i jak się jedzie oczywiście, rzecz jasna, bo to jest najważniejsze. Więc wypakowuję maszynę na glebę, wsiadam i jadę, ale zobaczcie tutaj tak przy okazji, możecie zobaczyć modernizację mojej białej perły. Tutaj jest podgrzewacz wody, tu jest zbiornik 50 litrów, który montowałem jednym z ostatnich odcinków na kanale Marcel w drodze, więc serdecznie Was zapraszam, jeżeli Was interesuje tego typu zagadnienie. Jeżdżę sobie właśnie busikiem, na razie po zachodniopomorskim, ale czasem moje odległości się zwiększą, będę zwiedzał większe rejony Polski. Jeżeli jesteście ciekawi, wejdźcie na kanał Marcel w drodze, tam będzie modernizacje wszelkie, a ja wyciągam machinę, no i będziemy testować. O, proszę bardzo, wkładamy akumulatorek, cyk, fuch, i tym razem Marcel nie zapomniał, chyba kluczy nie mam, o proszę bardzo, cyk i już na bateryjka nie wypadnie. Klucze sobie tutaj schowam, żona sobie założyła, kiedyś kupiłem sobie taki bagażniczek i mi nie pasował, dałem żonie, żona sobie założyła ten koszyk do kantupy, potłuc, wodę 1,5 litra wiozłem, zobaczcie jakie dziursko się wywaliło. Dobra, no mamy bateryjkę zabezpieczoną, power możemy włączyć tutaj pod spodem, ciach! Tak jest, o, widzicie, działa. I nawiązując do tego, zanim zaczniemy swoją eskapadę tą oto piękną maszyną, mam dla Was kilka słów od sponsora tego odcinka, czyli firmy Esselbike.com, na której zakupicie tego typu zestawik, chociażby ten silnik 250W 36V wraz na przykład z takim zestawem baterii. Zobaczcie, bagażnik wraz z baterią, wszystko jest dostępne na stronie, możecie kupić, a jak Wam nie pasuje tego typu bateria, możecie sobie założyć bidonową, bo też takie posiadają. Mają też w swojej ofercie silniki o mocy 500, 1000, 1500 czy choćby silniki centralne Tongsheng TSDZ2 w wersji B, w wersji zwykłej, a powiedzmy do wyboru, do koloru możecie kupić. I teraz fajna promocja trwa, słuchajcie, na przykład na TSDZ2, gdzie możecie dostać 50 € rabatu, wykorzystując mój kod rabatowy, który firma Esselbike dała mnie specjalnie dla Was, dla moich widzów. Kod znajdziecie na mojej stronie marcinmarcin.pl. Link oczywiście do tego zestawu tutaj, konkretnie do tego też znajdziecie pod filmem, pod spodem, jak i na mojej stronie, ale to trwa tylko w tym miesiącu, także zachęcam. Chodźcie, jeżeli planujecie kupić, to ku temu jest teraz fantastyczna okazja. Wejdźcie, zobaczcie. Mówię, na mojej stronie marcinmarcin.pl znajdziecie odnośniki do aktualnych promocji, właśnie takie jak w tej chwili na przykład, wraz z moimi kodami rabatowymi. Znajdziecie tam również film instruktażowy, jak zastosować ten kod na stronie esselbike.com. To tak jakby ktoś był totalnym laikiem, jeżeli chodzi o komputery. Kupujcie, instalujcie i w trasę, tak jak ja. Dobra, lecę. Dobra, włączamy maszynę. Coś Wam pokażę. Tutaj wciskamy sobie ten przycisk Power. Naciskamy sobie, aż będziemy mieli napisane test. O, widzicie tutaj test. I teraz strzałeczkę do góry. Co widzicie? Strzałeczkę do góry. Teraz Power, aż się pojawi motor, bateria. O, i tutaj mamy to Total Consumption. Nie potrafię tego skasować. Nie wiem jak to zrobić. Ale to nas nie interesuje. Tutaj nas interesuje Consumption. I tu na to będziemy patrzeć. Przejedziemy z 10 km i tutaj wejdziemy. Dobra, wsiadam na rower i jedziemy. Jedziemy sobie w kierunku, jestem tak w lesie, w połowie drogi, no może nie w połowie, nad Zalew Szczeciński, do Warnołęka, Trzebież, Trzebież może nie, Nowe Warpno, bardziej bliżej. Więc polecimy sobie nad Zalew, zobaczymy jak tam jest, czy warto tam na przykład zwodować sobie kajaczek. A wy nie widzieliście chyba kajaku na tym kanale, nie widzieliście, bo kupiłem sobie kajak składany, modułowy. I na tym właśnie drugim kanale Marcel w drodze sobie tam pływam po jeziorze. Ostatnio byłem na Drawskim, zarąbista sprawa. Jak interesuje Was takie coś, wejdźcie, zobaczcie sobie. Dobra, lecimy, mówię, najpierw 10 km na drugim stopniu wspomagania. Pierwszy sobie odpuścimy, bo no to nie ma sensu. Generalnie pierwszy stopień to jest taki, wiecie, dla hardkorów, co tam sobie chcą jeździć. Aczkolwiek jest to modularne, że tak powiem, można to zmienić w ustawieniach tego oto wyświetlacza, ale to jest temat na inny odcinek. Dobra, jedziemy, znowu się rozgadałem. Nadmienię tutaj, że oprócz stopni wspomagania, które tutaj możemy sobie zmieniać od zera, to jest automatyczne, to jest automat, mamy do wyboru poprzez naciśnięcie I 3 tryby. I to jest tak, Eco, to u góry, nie wiem czy widzicie, Eco, City
oraz Sport. My polecimy sobie na City, na środkowym. Ja w poprzednim odcinku mówiłem, jakie są różnice. Jeżeli Was interesuje, wejdźcie sobie na poprzedni odcinek z takiego pierwszego testu po złożeniu roweru. Tam wszystko wyjaśniałem. Dobra, lecimy. Będę roweru oczywiście używał tak, jak używam zawsze, czyli przy ruszaniu manetka. No i później sobie normalnie jadę, pedałując, więc jedziemy. Wyzerowany licznik 10 km i sprawdzimy na drugim stopniu wspomagania na trybie City, ile nam zjara, że tak powiem w cudzysłowie, baterii. Umówmy się, że tak będę mówił, spalanie, dobra? W cudzysłowie spalanie roweru i wszyscy wiemy, o co chodzi. Ruszam sobie z manety. 440-500 W. Patrzcie, jak sobie ruszył elegancko, tutaj góreczka mała. Wyjeżdżamy na asfalcik. Test będzie w terenie płaskim. Tak sobie pojedziemy po prostu. Tak jak w mieście normalnie się jeździ. Wiecie, takie lekkie wzniesienia może tam się pojawią, ale to tylko lekkie takie, jak to na asfalcie. W tej chwili mamy spalanko na wysokości 130 W. No widzicie, taka prędkość 18-19 w trybie spokojnie, 105 W już obniża się, bo nadmienię, że ten sterownik, znaczy ten wyświetlacz, który współpracuje ze sterownikiem, jak już wspominałem wcześniej, ma możliwość zmiany ustawień na poszczególnych stopniach wspomagania, które możemy mieć chyba od 3 do 9. Wszystko możemy sobie ustawić i na każdym stopniu wspomagania możemy ustawić moc podawaną oraz prędkość maksymalną, do jakiej rower się rozpędzi na danym stopniu wspomagania. Tu w tej chwili mamy tak ustawione, jak dostajecie prosto ze sklepu. Nic nie zmieniałem. Chcę, żebyście widzieli na fabrycznych ustawieniach, jak to wygląda. Jak już się trochę przyspieszy, już spada spalanie 45 W, bo tak ma ustawione na drugim stopniu wspomagania. Prędkość maksymalną, nie pamiętam, chyba do 20. No to może też wyjaśnię, o co chodzi właśnie z tymi ustawieniami, no to tak łapatologicznie, bo nie każdy rozumie, o co chodzi z tymi prędkościami maksymalnymi, no to jeszcze może tak, ale mocami. To na przykład na drugim stopniu wspomagania mamy, tam się w procentach wyraża, powiedzmy, nie wiem, strzelam w tej chwili, bo nie wiem, jakie są ustawienia, 30%, że maksymalnie moc silnik osiągnie 30% swojej mocy nominalnej, która, umówmy się, że silnik w ogóle nie ma mocy, tylko silnik ma taką moc, jaką podał sterownik, ale to jest inny temat. Powiem tak, jak brzmi to komercyjnie. Na drugim stopniu 30% powiedzmy mocy, to ustawienie Wam nie puści większej mocy i prędkość maksymalna, jaką osiągnięcie na przykład 20 na godzinę. To znaczy tyle, że jak będziecie jechać na przykład 25, to wspomaganie wyłączy się przy 20 i dalej już będziecie jechać normalnie siłą mięśni, na przykład z górki będziecie zjeżdżać albo coś takiego, szybciej jechać, to silnik wtedy nie jest wspomagany, co jest bardzo fajną rzeczą, bo to jest ekonomia, nie? Wtedy macie mniejsze spalanie i dalej sobie możecie pojechać. Bateria starczy Wam na dłuższą trasę. No mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Nadmienię tylko, nie wiem, czy to na kamerze słychać, że dzisiaj strasznie wieje. Naprawdę, są powiewy wiatru takie. W tej chwili jadę centralnie pod wiatr. No i widzicie, prędkość 16 mi teraz spada, bo delikatnie mam to zniesienie. Ale jakoś, jako tako, generalnie na tym drugim stopniu wspomagania da się spokojnie jechać. Czasami w komentarzach mi piszecie, ale głośny ten silnik jest. Nic bardziej mylnego, słuchajcie, silnik jest cichy. Po prostu wszelkie mikrofony jakichkolwiek urządzeń bardzo fajnie zbierają i silnie odgłosy właśnie takie towarzyszące, jak silnik, jak pukanie gdzieś na przykład, nie? A w rzeczywistości to jest ciche. No, gdybym miał decybelometr, nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, to bym Wam zmierzył, naprawdę. Jadąc teraz na drugim stopniu wspomagania, silnik jest naprawdę cichy, lekko bzyczy sobie, z uwagi na to, że jest to przekładniówka, bo jeżeli chcecie całkowicie ciche silniki, naprawdę mega ciche, to wybierajcie silniki bezpośrednie, tak zwane bezprzekładniowce. Mają one jedyną wadę, że są po prostu cięższe i większe. No ale są też właśnie cichsze i praktycznie, że tak teraz brzydko powiem, nie obrażając nikogo, idiotoodporne, czyli tam się nie ma co popsuć. Jedyne, co tam może ulec awarii, to łożyska, no ale to o to ciężko. Albo można ukręcić przewody przy mocowaniu koła, jak się niewłaściwie to zrobi i zwłaszcza nie zastosuje blokat obrotu koła przy większej mocy silnikach, powiedzmy od 500 W już zwyż, to wtedy można ukręcić, ale to jest przypadłość wszystkich silników hub tak zwanych, czyli montowanych w koło. To jest bez różnicy, czy to przekładniowy, czy bezpośredni. No to jest to, co mówię. Jadę 23 na godzinę. Zobaczcie, wspomaganie na poziomie 5 W. To jest po prostu podtrzymanie systemu. Podejrzewam tylko i wyłącznie. Zmniejszała się do 19, już nam wskoczyło wspomaganko z powrotem. Bardzo fajna funkcja. No i pękło, słuchajcie, 10 km, zobaczcie. Pękło 10 i teraz, dobra, wejdźmy, zobaczmy, jakie jest spalanko.
Zajęło mi 31 minut, konsumpcja 1,4 Ah. Czyli zużyłem 1,4 Ah na przejechanie 10 km, czyli ta bateria, która ma tutaj około 15 Ah, starczy spokojnie na około 100 km, plus minus. Obstawiam, że nawet więcej, jakieś 110. Czy to dużo, czy mało? Ja uważam, że to bardzo dużo, a komfort jazdy jest naprawdę super. Naprawdę jest super. Nic się nie męczy człowiek. Oczywiście mówię, to jest jazda po płaskiej i widzicie, jak nie wiem, kamera tego nie oddaje, są takie lekkie górki, wzniesienia, doły, ale wszystko takie, wiecie, łagodne, nie? Dobra, teraz bierzemy drugi na stopień, czyli nie drugi, tylko w tej chwili jechaliśmy na drugim, teraz będziemy trzeci stopień, bo mówię, pierwszy i piąty sobie odpuścimy, bo pierwszy jest za słaby, znaczy też da się jechać, to jest dla tych, co chcą troszeczkę poczuć, że jadą na rowerze i się trochę zmęczyć, a piąty jest zbyt silny, tak jakbyście na manetce jechali, więc odpuszczamy sobie. Robimy 2, 3, 4, teraz robimy 3 i też jedziemy 10 km. Co włączę kamerę, to jakiś jedzie. Konsumpcja, widzicie, wyzerowana jest na 0. Ona się kasuje łącznie z licznikami, jak skasujecie sobie liczniki kasowalne waszego dystansu dziennego, czasu dziennego, tych innych pierdół. Kasuje się to poprzez przytrzymanie tego przycisku wyłączania i w dół po włączeniu monitorka i właśnie funkcji na przykład trip. Przytrzymujecie, kasujecie, jak tam się skasuje, tutaj się was też wyzeruje, oprócz oczywiście tego total consumption, czyli to jest całkowite zużycie od początku, jak ten rower łączyliśmy. Nie wiem, czy to jest kasowalne, jak już powtarzałem, ale sprawdzę to w instrukcji. Kiedyś wam tam powiem. No tutaj prędkość, jak widzicie, już jest troszeczkę wyższa, 24 na godzinę, więc to pójdzie już tam teraz szybciej. Oczywiście konsumpcja też jest wyższa, bo jest na poziomie 225 W, czyli widzicie, jeszcze my jesteśmy poniżej progu legalności, że tak powiem. 25 na godzinę, 40 W, czyli 25 na godzinę, tu jest odcięcie i koniec. Już widzicie, teraz rower 5 W, no nie wiem, czy widzicie, poniżej o 24 już zaczyna wspomagać ponownie. Co za debil. Widzieliście? Teraz pojechał totalny debil, bo inaczej go nie można nazwać. Wyprzedzał mnie, rowerzystę, a z naprzeciwka jechał motor. I on po środku tak, kurczę, między mną a tym motocyklistą, kurczę, wyprzedza. To są debile. I takich trzeba nazywać. Tu już kadencja jest wyższa, widzę, 80. Bo tu z boku jest licznik kadencji. Takie razy drzwi, jeszcze tego nie zgłębiłem dokładnie, ale o tym to omówię, jak już bardziej doświadczenia nabiorę w tym wyświetlaczu, bo to dla mnie też jest nowość, a ten wyświetlacz jest po prostu doskonały, jak dla mnie. Mały, a ma wpytę funkcji, naprawdę. Oczywiście podczas jazdy, czego nie zalecam, możemy też wejść sobie w funkcję test i posprawdzać inne funkcje tego wyświetlacza, chociażby taka funkcja jak napięcie, słuchajcie, manetki tutaj jest podawane. Tak, manetki, throttle, mam teraz na przykład jest 0,7, jak nacisnę trochę bardziej, 1 V, 1,2, 1,3, możemy sprawdzić w tym momencie, czy manetka w ogóle działa i czy podaje napięcie, nie? Bo manetka działa w zakresie tam 0 coś volta do 3 ileś volta. No i tutaj możemy sobie sprawdzić. Poniżej mamy podane na przykład prędkość obrotową naszego czujnika PAS, jak szczytuje impulsy i na przykład wolniutko sobie kręcę. Pokazuje mi w tej chwili 27 obrotów na minutę. Jak szybciej 52 i maksymalnie tutaj jest chyba do 60. Jak osiągnie 60, to jest maksymalne, więcej nie wzrasta i to jest sygnał dla sterownika, że już kręcimy maksymalną prędkością i wtedy podaje tą maksymalną moc na danym stopniu wspomagania. Na karcie kontrolę to mamy na przykład aktualne napięcie, jakie jest na kontrolerze. W tej chwili mamy 39,6. Pamiętajcie, że to jest silnik 36V i bateria też jest 36V. Current A, czyli macie, zobaczcie, aktualne zużycie prądu, znaczy natężenie prądu, przepraszam, nie zużycie, 6 A. I 6 A jest to maksymalne na tym stopniu wspomagania, jak widzicie, wyżej już nie wzrasta, ale gdy tylko pojedziemy szybciej, osiągniemy ten próg, zobaczcie, 4,3, nie widzicie tego, ja wam tylko mówię, 4,2, 4,3 A, no i poniżej mamy, co to na wyświetlaczu, w watach podawane, 180 W w tej chwili. Dalej możemy lecieć sobie motor, jest karta motor tak zwana i tutaj macie speed, RPM, podaje wam prędkość obrotową waszego silnika w momencie, gdy pedałujecie. Bo jak przestaniemy pedałować, to stanie na ostatnie zapamiętane wartości. Trochę takie głupie, ale nieważne. Bardzo fajne funkcje monitorujące. A wiecie, że ja bardzo lubię takie rzeczy monitorować. Mnie to po prostu jara. A na dalej macie reduction ratio, czyli przełożenie jakieś. Nie wiem, jak to interpretować. To też się zmienia. Na przykład jak jadę wolnie, to jest 3,2, 4,4. Nie wiem, o co w tym chodzi. Może wy wiecie, to piszcie. Ale chciałem wam zaznaczyć, że właśnie tu jest bardzo fajnie w tym wyświetlaczu, że bardzo fajnych, dużo funkcji można sobie monitorować. No i doleciałem do nowego Warpna.
Polecimy sobie na Podgrodzie, zobaczymy, czy tam dużo ludzi jest. Mamy wtorek, już są wakacje. Ten 3. stopień wspomagania, powiem wam, już na tyle silny jest, że po prostu się zapierdziela cały czas. Około 24-25 na godzinę cały czas praktycznie jadę. No i kolejny test zakończony. Dyszka przejechana na 3. stopniu wspomagania, więc teraz zobaczmy, jak to wygląda. Powiem wam, że nawet nie zaglądałem, więc nie wiem, jak to będzie się klasowało. No, ja już widzę, wynik jest bardzo ciekawy, patrzcie. Zajęło mi to 24 minuty, czyli tam było chyba 31, dobrze mówię? Konsumpcja 1,8. Tam mieliśmy 1,4, pamiętacie? A tu jest 1,8, ale przejechaliśmy szybciej. No to zasięg na tej baterii jakieś 70 do 80 km. To też w zależności, jak mocno będziecie deptać na pedały, bo to im mocniej będziecie deptać, tym więcej baterii zostanie, bo będziecie tym szybciej jechać, a tym samym silnik będzie mniej wspomagany. Wszystko jest zależne. Dlatego tak trudno jest ocenić i odpowiedzieć na pytanie w waszych komentarzach, jaki zasięg jest na tej baterii. No tego się nie da jasnoznacznie stwierdzić, ponieważ bardzo wiele czynników o tym decyduje. Tak to wygląda, słuchajcie. 1,8 AH na 3. stopniu wspomagania na trybie City, czyli tym środkowym. Przypomnę, tam jest Eco, City i Sport. Jedziemy cały czas na City, czyli tym środkowym. Puściutko, można kajak zwodować w ciągu tygodnia. Może ludzi nie będzie. No, tak to wygląda. Super elegancko. Kilka słów wam teraz powiem na temat czujnika PAS, czyli tego czujnika tutaj montowanego. O ten. Często jest tak, że możecie założyć i od nowości on na przykład będzie wam źle chodził. Będzie przerywał. Nie będzie w ogóle działał. On jest bardzo wrażliwy na prawidłowe zamocowanie. On nie może na tej osi, w którą go wkładacie, być mocno wciśnięty tak na hama. Po prostu on się rozpycha, rozgina tam wtedy i wtedy to wszystko źle działa. Tak jak ja mam tutaj, widzicie, luz. Po dokręceniu korby jest tutaj luz. I tutaj jest zabezpieczenie. Czasami możecie zabezpieczyć zbyt mocno, też tutaj ścisnąć coś, wtedy on będzie zgniatany, też będzie źle działał. Czasami może się zdarzyć tak, że ta korba wam dochodzi i też go zgniata, nie? Dochodzi do tego, że go zgniata. To też może go rozpęczyć, może źle działać. Prosta moja zasada, jeżeli założycie i coś wam nie działa, przerywa, wyciągnijcie go, podszlifujcie te ząbki, co tu są dookoła i jeszcze raz zamocujcie. On może wchodzić ciasno, ale nie ciasno na hama. Bo mówię, będzie się rozpęczał i nie będzie działał. Czasami wystarczy tylko wyciągnąć i włożyć go jeszcze raz i on już normalnie działa. Ale radzę wam, żebyście te ząbki dopasowali tak idealnie, żeby tak z pewnym lekkim oporem wchodziło i będzie dobrze. Tak samo tutaj to zabezpieczenie. Jeżeli nie macie luzu, to korbę niestety trzeba równiutko spiłować, żeby ta odległość tam była jakaś, żeby był po prostu luz. Generalnie na tym to polega. A te czujniki same w sobie są bardzo fajne, bo jest taki fajny monolit, one są bardzo malutkie, takie subtelne. Ja na przykład osobiście bardzo lubię tego typu czujniki. Dobra, włączajmy 4. stopień i grzejemy. No tutaj już mamy 330 W na 4. stopniu. No i ten rower z miejsca rusza generalnie sam. Nie zaznaczyłem na początku, że jadę na najwyższej przerzutce. Tutaj jest z racji tego, że jest to rower miejski, jest tutaj jedna zębatka z przodu, z tyłu mam 7 i jadę na 6. przełożeniu, czyli licząc od najmniejszej zębatki, druga, z tego względu, że mam kasetę uszkodzoną generalnie na tej pierwszej. Te ząbki są wytarte. Robię ten test na wszystkich stopniach wspomagania na tym samym przełożeniu i nie zmieniam tego. Nie zmieniam przełożeń, jadę po prostu cały czas na jednym przełożeniu, żeby test był adekwatny. No i zobaczcie, tutaj już się tak ładnie ciśnie. Tutaj podejrzewam, zużycie będzie dużo wyższe, bo tutaj odcina dopiero napięcie, zaraz zobaczymy przy ilu, przy 30. Tutaj jest odcięcie przy 30. Żeby docisnąć do tych 30, to trzeba już troszeczkę pomachać nogami, a mi to nie o to chodzi. Jadę z taką samą dawką siły wkładane przeze mnie na każdym stopniu, mniej więcej, bo to się tak nie da określić 100%. Także o, prędkość zobaczcie, już 27, troszeczkę wyższa, ten przejazd będzie chyba szybszy. No i mamy ostatnią 10, zobaczcie, jest dyszka. Proszę bardzo, zajęło nam to, nie wiem czy widzicie, 23 minuty, 2,9 amperogodziny zeżarło, czyli widzicie dużo więcej niż na 3. stopniu wspomagania, gdzie mieliśmy 1,8. O 1,1 amperogodziny więcej. Nic dziwnego, słuchajcie, nic dziwnego z tego względu, że prędkość roweru już była znaczniejsza niż na tym 2. stopniu i 3. wspomagania. Nie nadążałem machać nogami, co też może być przyczyną, co wam mówiłem o tej zębatce mojej, że tam
ta pierwsza nie działa, ta mała. Tylne koło jechało szybciej niż zdołałem je napędzać łańcuchem, dlatego rower praktycznie jechał jak na manetce, nie? W samym wspomaganiu ja praktycznie w niczym mu nie pomagałem. Czasami miejscami, gdzie był taki jakiś tam podjazd, czy wiatr mocniej zawiał z przeciwka, czyli jadąc w ten sposób, no zeżaro zaokrąglimy to 3 amperogodzin, tu mamy 15, czyli jadąc nawet na 4. stopniu wspomagania, ta bateria zainstalowana w tym rowerze starczyłaby na jakieś 50 km. To też uważam bardzo dużo, a praktycznie rower jedzie sam. Tak to wygląda w obecnej sytuacji. Oczywiście takie testy są oka dupy potłuc, bo co to jest na 10 km, nie? To trzeba by przynajmniej te 50 km przejechać, jak robiłem to wcześniej, ale chciałem Wam po prostu dać taki zarys, jak to mniej więcej wygląda, nie? No i co? Mam nadzieję, że podobał Wam się ten taki krótki teścik. Jeżeli chcecie jakieś inne testy, to piszcie. Bardzo chętnie to zrobię. I przypomnę Wam tylko, żebyście nie zapomnieli, jak chcecie kupić taki zestaw, to wejdźcie na moją stronę marcinmarcin.pl. Tam znajdziecie aktualne oferty promocyjne wraz z fajnymi kodami rabatowymi. No i oczywiście ten zestaw też Wam podlinkuję bezpośrednio pod filmem. Jest teraz w atrakcyjnej cenie wraz z rabatem 80 euro na mój kod. A ja już będę kończył z tego pięknego lasu i wracam do domu. Trzymajcie się i do następnego. Patrzcie, taki bonus Wam zrobiłem na samej manetce. Też 10 km. 3,3. 40-45 km obstawiam na tej baterii jazdy na samej manetce. Całkiem zacny zasięg.